Wymieszałam aceton z kawą i zadziwiłam każdego rezultatem. Ty też będziesz zaskoczony tym produktem. Jest inny od wszystkich, które do tej pory widziałeś i używałeś. Żeby ten trik zadziałał, do miseczki wsyp 4 łyżki kawy. Dolej około 100 ml wody i wymieszaj. Kolejnym składnikiem, który potrzebujesz do tego triku, jest aceton. Jest to produkt używany najczęściej do usuwania i rozpuszczania wielu substancji organicznych. Już 2 łyżki acetonu wystarczą, aby usunąć różne zabrudzenia, rozpuścić przypalone tłuszcze i usunąć bez problemu różne plamy. Ostatnim składnikiem mikstury jest płyn do mycia naczyń. Użyj 4 łyżki i wszystko razem dobrze wymieszaj. Płyn do naczyń doskonale radzi sobie z różnymi zabrudzeniami w kuchni, ale w połączeniu z kawą i acetonem jest jeszcze skuteczniejszy. Kiedy wszystkie składniki się połączą, gotową miksturę przelej do butelki ze spryskiwaczem. Tak będziesz mógł najlepiej jej używać i korzystać z jej właściwości. Składniki tej mieszanki po połączeniu i zmieszaniu są od razu gotowe do użycia. Taka mała ilość już wystarczy, aby wyczyścić wiele garnków i patelni lub jedną patelnię wiele razy. Daj znać, czy też używasz kawy do sprzątania w swoim domu. Ta mikstura pozwoli pozbyć się brudu i przypaleń z patelni bez szorowania. Będziesz zaskoczony, jak szybko rozpuszcza warstwy tłuszczu w porównaniu do wielu innych do tego przeznaczonych produktów. Wystarczy tylko nanieść tę mieszankę na przypaloną patelnię i pozwolić jej działać. Lekkie przypalenia znikną od razu. Tej mieszanki możesz też używać na różne inne, trudne do usunięcia zabrudzenia w kuchni na metalowych powierzchniach oraz do garnków aluminiowych. Pamiętaj tylko, nie czyść mieszanką z acetonem powierzchni plastikowych. Tak wyczyścisz przypalony piekarnik bez szorowania. Już nigdy więcej nie będziesz chciał myć go w inny sposób. Ten sprytny trik działa za każdym razem. Potrzebujesz do tego tylko jedną żelową tabletkę do zmywarki. Włóż ją do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika. Następnie zalej 1 litrem wrzącej wody. Zamknij piekarnik i ustaw go na 100 stopni. Zostaw naczynie na około godzinę. Para zawierające substancje czynne z tabletki osadzi się na ściankach piekarnika. Mają one właściwości odtłuszczające, rozpuszczające i czyszczące. Idealnie pokryją wszystkie przypalone resztki jedzenia. Ciepło piekarnika przyspieszy proces rozpuszczania. Dzięki temu nie trzeba będzie ich szorować. Po godzinie otwieramy piekarnik i przecieramy ścianki mokrą gąbką. Brud schodzi od razu. Nawet mocno przypalone resztki zbiera jak magnes. Wypróbuj ten trik i daj nam znać, czy zadziałał. Trudno dostępne miejsce w toalecie wyczyści się prawie samo, jeśli tylko wykorzystasz prosty trik. Brud i kamień pod kołnierzem toalety zbiera się całymi tygodniami i miesiącami. Na co dzień tego nie widać, ale jeśli tylko można by zobaczyć to miejsce, każdy by się przeraził. Szczotką do czyszczenia toalety trudno tam się dostać. Dlatego to miejsce wygląda obrzydliwie. Łatwo jednak usuniesz tam kamień bez szorowania. Weź kawałki papieru toaletowego i złóż je na wąskie paski. Następnie spryskaj je obficie octem. Zwilżone kawałki papieru wsuń pod kołnierz toalety. Weź kolejne kawałki i całą czynność powtórz, aż cała przestrzeń pod kołnierzem będzie wyłożona papierem nasączonym octem. Zostaw tak długo, jak tylko się da. Po pewnym czasie możesz zobaczyć, że na papierze zebrał się brud, chociaż nic nie czyściłeś i nie szorowałeś. Nie musisz jednak wyciągać tego obrzydliwego brudu. Kiedy nasączony octem papier zrobił już całą robotę za ciebie, wystarczy go spłukać. Jeżeli nie czyściłeś regularnie tego miejsca, czynność na pewno będziesz musiał powtórzyć, ale efekty będą zdumiewające, a ty będziesz mógł się cieszyć czystszą toaletą. Chcesz oczyścić resztę toalety? Wyłóż papierem wnętrze sedesu i spryskaj obficie octem. Zostaw chociaż na kilkanaście minut. Po tym czasie wystarczy spłukać taki papier i gotowe. Ocet nie tylko czyści toaletę, usuwa kamień, ale i dezynfekuje jej wnętrze. Porwij kostkę na kawałki i wrzuć do toalety. Pozbędziesz się brzydkiego zapachu bez szorowania. Już nigdy więcej nie wyrzucisz przeterminowanych drożdży do śmieci. Okazuje się, że mają genialne zastosowanie przy sprzątaniu.
Weź kostkę drożdży, połam w palcach na drobne kawałki i wrzuć do toalety. Drożdże mają zastosowanie nie tylko w kuchni. Stosuje się je do wyrobu kosmetyków, suplementów i również do sprzątania. Następnie wsyp 3 łyżki cukru. Całość zalej litrem ciepłej wody. Zostaw toaletę na noc. Drożdże w połączeniu z cukrem zaczną pracować. To świetna alternatywa dla chemicznych środków. W naturalny sposób usuną z muszli bakterie i wirusy. Są bezpieczne dla naszego zdrowia i środowiska. Rano weź szczotkę i przetrzyj wnętrze muszli. Następnie włóż ją pod deskę. Zawsze podczas sprzątania rób tak ze szczotką. To patent, z którego korzystają sprzątaczki. Zaraz przekonasz się, dlaczego tak robią. Zamknij toaletę i spłucz wodę. Tym sposobem opłuczesz szczotkę i toaletę za jednym razem. Drożdże zawierają sporą ilość siarki, która ma działanie antybakteryjne. Toaleta będzie lśnić i będzie czysta, a ty nie będziesz narażać siebie na kontakt ze szkodliwą chemią podczas sprzątania. Ekspresowy trik na wyczyszczenie odpływu. Z odpływu zdejmij zatyczkę. Wlej do odpływu 1 łyżkę płynu do mycia naczyń. Wsyp również 5 dużych łyżek sody oczyszczonej. Następnie wlej do niego szklankę octu. Gdy składniki zaczną się pienić, przyciśnij je ręcznikiem. Buzująca piana wypełni rury. Wyciśnie z nich kamień i brud. Piana powinna zacząć wychodzić z dziury znajdującej się pod kranem. Pojawi się na niej cały szlam i rdza. To najszybszy i najdokładniejszy sposób na dogłębne wyczyszczenie odpływu. Soda i ocet mają właściwości odkamieniające i czyszczące. Działają lepiej niż chemia typu kret. Nałóż piankę do golenia na miotłę. Choć wygląda to dziwnie, to ten trik jest teraz hitem internetu. Okazuje się, że pianka do golenia ma genialne zastosowanie w toalecie. Weź zwykłą miotłę, którą prawdopodobnie masz już w domu. Nałóż na nią piankę do golenia, z jednej i drugiej strony, tak, żeby pokryła wszystkie włosy. Tak przygotowana miotła będzie zbawieniem dla osób starszych lub tych, co mają problemy z kręgosłupem. Wystarczy tylko ją obrócić i rozprowadzić piankę na ziemi dookoła toalety. Jest to zdecydowanie jedna z najbiedniejszych części łazienki, często też trudno dostępna. Ta pianka jest jak spienione mydło z wyższą zawartością wodorotlenku potasu, działa więc znakomicie. Nałóż ją obficie. Włosy miotły doprowadzą ją nawet do najmniejszych szczelin. Następnie pokryj pianką również sedes, muszlę klozetową i boki toalety. Świetnie poradzi sobie z żółtymi plamami oraz brzydkim zapachem. Pozostaw całość na 15 minut. Po tym czasie zmyj piankę ciepłą wodą. Od razu zobaczysz, że płytki i toaleta lśni. W łazience unosi się przyjemny zapach, który utrzymuje się nawet kilka dni po sprzątaniu. Pianka czyści również fugi bez zbędnego szorowania.